Cześć Adacho, piszę do Ciebie, ponieważ natknąłem się na quiz, który jest naprawdę bardzo dziwny i myślę, że mógłby stanowić świetny materiał na film. Odnalazłem ten quiz podczas lekcji zawodowych, ten quiz jest tak chory i dziki, że aż zaciekawiło mnie, jak go rozwiążesz. Osiągnąłem na nim 67% i chciałbym zobaczyć, ile Ty na nim osiągniesz. Muszę przyznać, że na pierwszy rzut oka ten quiz faktycznie wygląda nietypowo. To jest pierwsze pytanie, które niestety musiałem sobie zaspoilerować, żeby dostosować scenę i tak dalej. Która postać potrafiła tworzyć pazury z energii? Cooler, Boo, Dodoria. Ta grafika Goku w dwóch formach naraz, plus ta flaga Stanów Zjednoczonych, którą zakryłem swoją kamerką, myślę, że może sugerować, że to będzie jeden z tych quizów. Myślę, że to będzie jeden z tych quizów, które robili fani Mastered Ultra Instinctu Goku, którzy oglądali tylko Dragon Balla Z, a potem oglądali jakąś fanowską mangę i myśleli, że to jest oficjalna kontynuacja. Tak czy siak, z tego co wiem, w tym quizie będzie aż 100 pytań. Nie wiem, czy uda mi się pobić wynik mojego widza. Byłoby miło, gdybym zdobył przynajmniej 70%, ale jeśli będziemy mieli takie pytania, to nie wróżę sobie dobrze. No dobrze, kto potrafił robić... To w sumie Yamcha potrafił robić pazury, prawda? Kto potrafił robić pazury z energii? Cooler, Boo czy Dodoria? Dodoria nie za bardzo używał jakichkolwiek technik. Może Boo? Nie pamiętam, żeby ktokolwiek robił. Aha, tutaj będę musiał chyba reklamy wyłączyć, no niech będzie. Kto był pierwszą osobą, która użyła Garlic Ho techni... Co to kurwa jest za quiz? Kto pierwszy użył Garlic Gana? Master Roshi, Ten Shin Han czy Yamcha? Przecież to jest technika Vegety! Ewentualnie Kabby. Dobra, muszę wejść w umysł tego amerykańskiego gościa, który tworzył te pytania i o co mogło mu chodzić. Może chodzi mu po prostu o falę ki, więc wtedy byłby to Muten Roshi. Może chodzi o falę ki. Jaka była nazwa statku, którym Goku leciał na Namek? Kurwa, nie wiem jak się nazywał ten statek. Chyba... O kurwa, co to jest za gówno? Statek Kamiego, statek Kapsuła, Ginyu. No nie, no to był statek korporacji Kapsuła. Statkiem Kamiego leciała Bulma, Krillin i Gohan. Chyba metodą eliminacji będę musiał się często kierować. Kto zabił Krillana za pierwszym razem? O, w końcu normalne pytanie. Tamburyn, Piccolo? Oczywiście, że tamburyn. Ja pierniczę. Ile pytań było? 4 pytania i za 4 razem udało się w końcu zapytać o coś, co ma sens. Która postać potrafiła absorbować całe planety? Absorbować całe planety? Chodzi może o populację planet. Jak on potrafił absorbować światło? Chyba Boo. Chyba chodzi o Boo, prawda? Absorbował może nie planety jako miejsca, tylko o populację. No, tak mi się wydaje. Kto nauczył Gohana latać? Gohana latać? Przecież Gohan sam się nauczył latać. Znaczy inaczej, Gohan potrafił latać już jako małe dziecko, no to musiał być Piccolo w takim razie przez ten rok przed przylotem Saiyan, no nie? Na początku Gohan nie potrafił zejść ze skały, a potem już potrafił trochę tam latać, więc... O, łatwe pytanie. Jak się nazywa smok, który spełnia życzenia na Namek? Porunga, Shenron, Polunga. 67% to będzie trudne, żeby to pobić. Kto był pierwszą osobą, która użyła Solar Flare, czyli Taiokena? Ten Shin Han, Goku czy Yamcha? Ten Shin Han. Dużo osób pewnie by zaznaczyło, że Krillin, myślę. Bo Krillin często używał tej techniki, ale to technika Ten Shin Hana. Która postać potrafiła tworzyć energetyczne cienie? Co to w ogóle są za propozycje? Majin Buu, Yajirobe i Olibu. Czyli Olivier, ten gość, który ostatnio został swoją drogą wspomniany w mandze Dragon Ball Super. Energetyczne cienie? Chodzi może o technikę po widoku. Yajirobe tego nie potrafi... Wiecie co? Stawiam na Olibu. Nie sądzę, że... Nie, Majin Buu nie robił takich cieni, więc myślę, że to może być Olibu. Nie pamiętam jak to wyglądało w tej sadze zaświatów. Jakie jest imię ojca Trunksa? O, nie ma reklamy? Zajebiście. Kto był pierwszą osobą, która użyła techniki Final Flash? No w końcu jakieś łatwe pytanie. 2 razy z rzędu Vegeta. Tylko niestety reklamy cały czas mi się włączają, więc muszę czekać aż się załaduje kolejne pytanie. Która postać potrafiła tworzyć dzidy z energii? Black Goku, Goku Vegeta. Goku Black podziurawił Goku takimi energetycznymi dzidami, więc myślę, że chodzi o niego. Kiedy robił tym swoim ruchem, wiecie, swoim ostrzem robił takie obroty i potem Goku wybuchał. Było tak. Kto zabił Yajirobe? Goku, Vegeta,
Kid Buu Saga, czyli to Kid Buu jak wysadził całą ziemię. Resurrection of F, czyli jak Golden Frieza wysadził całą ziemię. 826 rok, to bardzo wysoka przyszłość, to może jakieś Heroes. Goku i Gohan raczej nie, powiedzmy, że Vegeta. Może? Uderzył go, tak? To był najbliżej chyba. Kto pierwszy raz użył techniki Big Bang? Chodzi o Big Bang Attack? Niech będzie, że to Vegeta. Och, kto kurwa tworzył ten quiz? Mam wrażenie, że zagraniczne fora też mają swojego Marcela Żuk. Nie, no Marcel Żuk, nie będę go tutaj obrażał, bo Marcel Żuk robił 10 razy lepsze quizy niż to. Tutaj co pytanie to jest dosłownie jakaś bomba, a tam na 12 pytań czasami była jedna, dwie jakieś głupotki. Kto potrafił robić miecze z energii? Fused Zamasu potrafił robić miecze z energii, ale Vegeta też potrafił. Widzieliśmy to na turnieju mocy w mandze Dragon Ball Super, że też był w stanie tworzyć miecze z energii, ale nie sądzę, żeby autor tego quizu o tym wiedział. Jaka była nazwa statku, którym Goku opuścił Ziemię? Jak to opuścił Ziemię? Jako dziecko. Capsule Ship? Spaceship? Namekia? Ja pierdolę, co to jest za gówno? Co to jest za quiz? Opuścił Ziemię? Jako dziecko? Niech będzie, że Spaceship. Kiedy on opuścił Ziemię jako dziecko? W jakiej kapsule? Kto użył techniki 1000 rąk? Ten Shinhan może. Która postać potrafiła robić tarczę z energii? Tarczę z energii? Gotenks, Goku czy Vegeta? Nie wiem, może Gotenks. Jakie było imię ojca Vegety? Bardock Paragus, król Vegeta. O, kto był pierwszą osobą, która osiągnęła SSJ3? Goku, Gohan, Vegeta. To łatwe. Która postać była w stanie tworzyć lalki z energii? Lalki z energii? Jakie lalki? Cell był w stanie tworzyć Celle juniory. Buu był Czekaj. Chodzi może o Ultimate Buu, w sensie o Buhana, który tworzył duchy tak samo jak Gotenks, więc to by pasowało. Lalki z energii. To już... Kto stworzył androidy w alternatywnej przyszłości? Dr. Giro, tak jak w zwykłej. Który artefakt był w stanie zwiększać siłę 10-krotnie? Smocze kule, Senzu, woda. Myślę, że z tych trzech no to woda. To było pierwszą osobą, która osiągnęła Ultra Instinct. Goku, Beerus, Whis. Whis! Ale tutaj jest napisane Ultra Instinct Form. No ale, Whis. No Whis był pierwszy. Whis pierwszym był użytkownikiem Ultra Instinctu, prawda? No to jest oczywiste, skoro on się urodził z Ultra Instinctem tak naprawdę. W sensie, to jest jego bazowy stan. Jaka jest nazwa rasy, która stworzyła smocze kule? Nameczanie, Saiyanie, Cerealianie. Nameczanie oczywiście. Kto był pierwszą osobą, która użyła techniki Geniusz Pięść? Geniuszowa Pięść. Geniusz Pięść? Chyba osoba, która tworzyła ten quiz, to użyła techniki Geniusz Pięść. Chyba Gotenks. No, nie pamiętacie, jak Gotenks w walce z Super Buu użył Geniusz Pięść? Fani Dragon Balla nawet nie oglądali własnego anime. Która postać była w stanie absorbować technologię? Cell. Skoro androidy to były zmodyfikowane genetycznie i technologicznie, no to Cell był w stanie absorbować. No proste. To też kurwa się głupio zastanawiacie. Kto nauczył Goku i błyskawicznej transmisji? Yardratanie, Król Kai, Whis. No i dobre pytanie w końcu, jakieś poważne. Jaka była nazwa planety Króla Kaio? Król... Robin, wsiadaj do Batmobilu! Powiedział Batman do Robina, kiedy chciał, żeby Robin wsiadł do Batmobilu. Jaka jest nazwa planety Króla Kaio? Planeta Króla Kaio. Chciałbym poznać tę osobę, która robiła ten quiz i uścisnąć jej rękę. Kto był pierwszą osobą, która użyła... Ja pierdolę, Galactic Gun? Może to jest nazwa ataku Bardocka, którym zaatakował Freezę. Bo to było już prawie w kosmosie. Więc to prawie jak galaktyka, nie? Która postać potrafiła robić kieszonki czasowe? What? Oczywiście, że hit! Kto był pierwszą osobą, która użyła Destructo Beam? Destructo Beam, no to jest promień destrukcji, czyli Freeza, promień z paluszka. No to są podchwytliwe pytania, ale zasadne jak najbardziej. Póki co, jak wam idzie? Dajcie mi znać, jak wam idzie. Możecie mi napisać w komentarzu, czy nadążacie. Nazwa rasy eksterminowanej przez Freezę. Cerealianie, Cufulianie, Saiyanie. Oczywiście Saiyanie, ale wszystkie z tych trzech ras zostały wybite. Nie wszystkie do końca, rzecz jasna, ale w większości.
Chociaż Cufulian już ostatnio wywoływałem z lasu, może kiedyś ich zobaczymy. Legendarny Super Saiyanin, kto pierwszy był? Broly. Kto jest w stanie tworzyć równoległe wszechświaty? No, w sumie to nawet Trunks, nie? Stworzył wehikułem czasu, ale myślę, że chodzi o Zeno. Chociaż teraz to powinno tam być Raimus napisane, no ale nie będę takich rzeczy oczekiwał. Kto nauczył Gohana Masenko? Piccolo, rzecz jasna. Jaka była nazwa areny turnieju mocy? Null Realm, czyli rzeczywistość nicości. Void World, czyli taki świat pustki. O, to było świat pustki po polsku. Kto pierwszy użył Kikoho? Ten Shinhan, rzecz jasna. Kto mógł kontrolować czas w określonej strefie? W określonej strefie to Hit, chociaż jest też Guldo, ale Guldo zatrzymywał czas w ogóle dla wszystkich. Hit mógł stworzyć strefę, w której był przeskok w czasie. To widzieliśmy w tym filerze, prawda? Kiedy Goku walczył z Hitem. Tam Hit stworzył takie domain, można powiedzieć. Kto pierwszy osiągnął Super Saiyanina Goda? Yamoshi, ale niech będzie, że Goku. Kto mógł rozdzielać zło i dobro na pół? Elder Kai, Buu, Zamasu. Myślałem, że to będzie Kami i Piccolo, Daimao. Elder Kai mógł rozdzielać A, chodzi o podział Buu. Okej, dobra. Okej, teraz to ja już miałem trochę zwolnienie procesora. Komputer mi się ostatnio bardzo długo włącza. Macie jakieś pomysły? Może to kwestia tego, że mam Red Deada zainstalowanego na dysku i dużo miejsca to zajmuje. Kto pierwszy użył O kurde, no to jest łatwiutkie pytanie. Pięści porywiste niczym pierdnięcie po fasolce bretońskiej. Jaka była nazwa techniki, której Gohan użył, żeby pokonać Cella? Kamehameha, Masenko, Kamehameha ojca i syna. Poprawna nazwa to Kamehameha, ale wiem, co miał w głowie autor. Która postać mogła się teleportować za pośrednictwem pierścieni? Jacko, Guldo, Pilaf. Za pośrednictwem pierścieni? To jest ta sama saga, w której Goku zabił Yajirobę i użył energetycznych pazurów? Bo jeśli tak, to odpowiedź no to chyba Jacko. On jest takim światowym gościem, więc może on był w stanie się teleportować, nie wiem. Kto pierwszy osiągnął formę Super Saiyanin Rosy? No łatwe pytanie, Goku Black, kurde. Nazwa techniki, która była w stanie pieczętować przeciwników. Mafuba, ja pierniczę. Trudniejsze, jak go nazwać tutaj? Może Marcelo. Kto nauczył Piccolo? O kurwa. Kto nauczył Piccolo Makanko Sapo? Special Beam Cannon. Król Piccolo, Kami, Goku. Piccolo wprost mówi, że sam opracował tę technikę, ale może to był skrót myślowy i to King Piccolo go nauczył. Nie pamiętacie, jak Król Piccolo pokonał małego Goku za pomocą Makanko Sapo? Ja pierniczę. Obejrzyjcie Dragon Balla. Ja obecnie oglądam Dragon Balla GT, żeby sobie przypomnieć. Tak jak co 2 lata trzeba odświeżać swój na przykład kurs na pierwszą pomoc. Te papiery nie są aktualne dożywotnio. Tak samo trzeba odświeżać swoją wiedzę dotyczącą się Dragon Balla. Kto był w stanie tworzyć energetyczne sieci? No nie pamiętacie? Energetyczne sieci? No Cell był w stanie tworzyć. No oczywiście, że Cell. Na arenie Cella były te 4 słupy. To były słupy sieci energetycznej. W sensie prąd rozprowadzał do pobliskich wiosek. Heavenly Beam, niebiański promień, kto użył? Dandy? No to chyba Dandy. Jeśli Heavenly Beam, Dandy jest w Heaven, czyli w pałacu Kamiego, no to Dandy, nie? Prosta sprawa. Chyba już złapałem proces myślowy gościa, który tworzył ten quiz. Jaka jest nazwa rodzinnej planety Whisa? Wiemy o planecie Whisa to, że pochodzą stamtąd ptaki... czekajcie. Mam to akurat na dysku zapisane. Jill to jest, proszę państwa, nazwa ptaka z rodzinnej planety Whisa. Więc wiemy, że Whis ma rodzinną planetę. Nie jest to Ziemia, nie jest to świat Kajów, więc musi to być planeta aniołów, chociaż może tak się nazywa. Nie wiem. Nie wiem, co Marcello tutaj wymyślił, ale jakby było pytanie o tego ptaka Jill, to by mi bardzo zaimponował. Kto był pierwszy, kto osiągnął SSJ4? Goku. Fuzja Goku z chujem. Kto był w stanie tworzyć energetyczne lustra? Może chodzi o to, że były te portale? To Janemba był w stanie tworzyć te portale. Cell, Android 17? Niech będzie, że Android 17. On tworzył takie bariery, które przypominały kształtem lustra. Były takie prostokątne. O! Kto nauczył Gohana techniki dźwiękowy pocisk? No Piccolo, oczywiście, że Piccolo. Przecież to Gohan trenował z Piccolo. Gość naprawdę chyba czytał jakąś fanowską mangę i myślał, że to kanon. Chociaż tak jak mówiłem, myślcie sobie co chcecie odnośnie kanonu. Jak brzmiała nazwa techniki, którą Vegeta pokonał Toppo? Final Flash, Gallic Gun, Atomic Blast. To brzmi poważnie, to chyba to. Kto pierwszy użył techniki Diabelska Lanca, Diabelska Kopia? Tao Pai Pai, Ten Shinhan, Yamcha.
Może chodzi o Dodonpę? To wtedy byłby Tao Pai Pai chyba, nie? Quizy, od których łysieje dosłownie. To powinna się nazywać seria. Która postać potrafiła absorbować falę dźwięku? Kurwa. Dobra, Android 19 był w stanie absorbować Kamehameha. Myślę, że to też się zalicza. Kto nauczył Goku techniki Dragon Fist? O, wow! Czyli jest jednak możliwość, że ktoś się sam nauczył. Nobody! Czyli rozumiem, że Piccolo faktycznie się nauczył Makanko Sappo od swojego ojca. Codziennie się człowiek czegoś nowego dowiaduje. Jak się nazywała technika, której Goku użył, żeby pokonać, jak ona? Genius Strike, Light Ball? Po prostu się przetransformował w SSJ, ale powiedzmy, że Light Ball. Kto pierwszy użył techniki Tri-Beam? No to potrójny promień, to wiadomo, że ten Shinhan. Co on ma z tymi energetycznymi rzeczami? Energetyczne pułapki teraz. Ginyu, Dodoria, Zarbon. Kto potrafił robić energetyczne pułapki? No, Ginyu zastawił pułapkę na Goku, bo zamienił się z nim ciałem, prawda? Dodoria i Zarbon nie robili takich rzeczy. Dobra, niech będzie Ginyu. To nie będzie dobry wynik w tym quizie. Chyba, że się okaże, że będzie. Eksplozywne energii O, Kora, to jest łatwe, to jest zasadne pytanie. Która postać potrafiła robić eksplozywne klony energii? Rzecz jasna Gotenks, ale Buu też, no ale Gotenks jako pierwszy. O, normalne pytanie. Kto pierwszy użył Hellzone Grenade? Piccolo. A jak się nazywała technika, której Vegeta użył, żeby pokonać Guldo? Przecież on mu odciął głowę po prostu. Przecież Vegeta po prostu go ciachnął. Nie było tam żadnego ataku ki. Powiedzmy, że Galick Gun. W tym quizie nie da się mieć 100%. To jest niemożliwe, bo nie ma nawet poprawnej odpowiedzi tutaj. Co kurwa? Która postać potrafiła teleportować się używając swoich włosów? Nappa, przecież on był kurwa łysy! Co to w ogóle ma być za pytanie? Yajirobe? Zarbon? Teleportować się używając swoich włosów? Może Zarbon, on dbał o fryzurę. Prawdopodobnie w życiu nie rozwiąże głupszego quizu o Dragon Ballu. Kto był pierwszą osobą, która osiągnęła Super Saiyan God Evolved? No Evolved, no to chyba chodzi o Vegetę, prawda? Tylko, że to nie był God Evolved, to tylko Blue Evolved, no. Jak się nazywała nazwa techniki, której Goku użył, żeby pokonać Kefle? Genius Strike. Nie no, Kamehameha. Kto nauczył Trunksa ataku Burning Attack? Nie wiadomo. Może Gohan w sumie. Jedyną osobą, którą tamten Trunks widział w życiu, to był Gohan, więc niemożliwe, żeby to był Vegeta albo Goku. Kto mógł tworzyć granaty z energii? Granaty z energii mógł tworzyć Krillin. Jak Saibamenów pokonał, to rzucał w nich granatami, nie pamiętacie? Kto był pierwszą osobą, która użyła niebiańskiej strzały? Android 17, Goku albo Vegeta. Chyba Android 17. Niebiańska strzała. Jak się nazywa planeta... Jak się nazywa rodzinna planeta Hita? Wszechświat szósty, Wada, Earth. Wada. To musiało być w jakiejś fanmandze. Wszechświat szósty to nie jest planeta, więc nie uznaję, że to była poprawna odpowiedź. Kto pierwszy osiągnął Ultra Ego? Vegeta, Goku, Beerus. No Beerus, rzecz jasna. Kto był w stanie tworzyć, ja pierdolę, parasole z energii? Videl, Android 18, Bulma. Bulma nie potrafi używać ki, Videl też nie robiła takich rzeczy. Android 18. Parasolki z energii, no co jeszcze? 30 pytań zostało. Krzesła z energii, kurwa domki z energii, ciasta z energii. Kto nauczył Kale kontrolowanego podmuchu techniki? No Kalifla, przecież Goku i Vegeta jej nie uczyli. Jak nazywała się technika, której Dyspo użył przeciwko Goku? Wow! Supersonic Strike, Photon Burst, Quantum Leap. Quantum Leap? Podoba mi się ta nazwa. Skok kwantowy. Nie no, to chyba był Supersonic Strike. O ile w ogóle jakakolwiek nazwa jest poprawna. Studnia grawitacji. Kto użył studni grawitacji? Jiren. Jiren wszystkich tak bardzo mocno przykuł do ziemi, prawda? Chyba. Tak było, nie? Nie było tak. To ta czarna dziura Wszechświata drugiego miała takie możliwości. No dobra. Ale niech będzie Jiren. Jeszcze dzisiaj Jirena nie było. Też chcę, żeby coś dostał. Niech chociażby to będzie studnia energii. Która postać była w stanie tworzyć ostrza z energii z palców? Nie no, oczywiście, że Frieza. No to Frieza robił paluszkami jakieś. To nie były ostrza, ale no, promienie. Jedno i to samo, nie? Kto nauczył Gohana dzikiego pośpiechu? No Piccolo, no przecież Piccolo wszystkiego nauczył Gohana.
Głupie pytania. No, wszystkiego, co Gohan się nauczył się od Piccolo. Czy to jest studnia, czy podmuch, czy Rush, czy przez A. Rush przez A to wysypka. Może wysypki też dostał jakiś Gohan od Piccolo. Nie wiem, co oni tam robili przez ten rok. Jaka była nazwa planety Smoczego Turnieju? Planety Smoczego Turnieju. On naprawdę jakąś fanowską mangę czytał. Nie no, jak dobrze znam Dragon Balla jest pytanie główne na tym quizie. Smoczego Turnieju? Może chodzi o Tenkaichi Budokai, więc wtedy by była Ziemia. No, chyba tak, nie? Kto był pierwszą osobą, która użyła Space Rift, czyli takiej rysy w przestrzeni, dziury w przestrzeni? No to byłby Zamasu, tak! W zasadzie Goku Black, ale no umówmy się, że Zamasu. Ta wyrwa w czasoprzestrzeni w niebie, no to Goku Black zrobił. Czyli innymi słowy Zamasu. Proste. Która postać była w stanie... Shackles, to są łańcuchy? Czy kajdanki? Hit był w stanie kogoś unieruchomić, więc stawiam na Hita. To były takie kajdany. Która postać była w stanie zrobić energetyczny deszcz meteorytów? Gotenk w sumie miał taką technikę, że strzelał pociskami, no to chyba on. Ja się staram jakby wejść w głowę tego gościa, chociaż jak wchodzę, rozglądam się, boję się krzyczeć, bo echo od środka by mu rozsadziło głowę, gdyby tam puknąć w tę czaszkę. Tam nic nie ma. Galactic Vortex, kto pierwszy użył. Moro nawet tu jest. On bierze pod uwagę mangę? No to Moro oczywiście, musi być wrzucony Moro. Jeszcze Moro nie było, zaznaczam Moro. Może teraz będą pytania o mangę, kurde. O, nazwa techniki, której Gogeta użył, żeby pokonać Janembę. Stardust Breaker, Soul Punisher. A widzisz, Stardust Breaker to był w Dragon Ball Super Broly. Soul Punisher to była nazwa z filmu. To chyba najlepsze pytanie z tego całego quizu. Bo trochę podchwytliwe. Chyba że gość faktycznie dał Stardust Breaker. To okej. Nie wiem, czy będą tam na końcu jakieś poprawne odpowiedzi. Która postać była się w stanie teleportować, używając... nutek muzycznych. Ribrian, Bu, Gapi. Chodzi o kotka Isaaca? Ribrian jeszcze też dzisiaj nic nie dostała. To musi być Ribrian. Kto był pierwszą osobą, która... Jest! Mamy potwierdzenie, że to jest człowiek zza Atlantyku. Kto jest pierwszą osobą, która osiągnęła formę Mastered Ultra Instinct, a nawet Ultra Instinct Mastered? Goku. Goku. Na turnieju mocy. Jakiej techniki użył Hit, żeby pokonać Dyspo? Time Cage, Quantum Leap, Phantom Star... Time Cage to jest nazwa techniki Hita. Kto nauczył Kabba energetycznej pułapki? Może Kalifla na offscreenie, no Vegeta i Goku nie uczył Kabby niczego, więc to musi być Kalifla. Która postać była w stanie tworzyć... O, co jeszcze, kurwa? Ile zostało pytań? 12. Energy Lasso. Lasso z energii. Która była w stanie tworzyć? Widel chyba nie było dzisiaj jeszcze, nie? W sensie, że nie dostała nic. No niech będzie, że Widel potrafiła tworzyć lasso z energii. A jak nie potrafiła, to już potrafi. Dzięki mnie. Kto był pierwszą osobą, która użyła Planet Burst? Rozerwanie planety. Czyli zniszczenie planety. No to Frieza zniszczył planetę. To jest akurat łatwe. Baby... też może potrafił, ale nie pokazał. Wstydził się. Baby to był taki wstydzioszek. O! Nazwa planety rodzinnej Moro. Nowa Vegeta, Ziemia, nieznana. Nieznana, my nie wiemy, ale fajnie, że tutaj jest w ogóle opcja, że nieznana, prawda? Może autor by sobie wymyślił jakieś znowu wale i tyle. I kto osiągnął jako pierwszy Super Saiyan Rage? Wiem, o co mu chodzi. No, był Trunks. Niech będzie, że to Super Saiyan Ikari, tak. Okej. Kto był w stanie tworzyć z energii lustrowe... labirynty. Może był w swoim ciele, jak Goku i Vegeta chodzili, tam trochę błądzili jak po labiryncie? Lavender w ogóle co on tu robi? Cell, Buu i kurwa brat z Trio The Danger. No on nie potrafił robić żadnych luster, on polegał na truciźnie. Stawiam na Buu. Kto nauczył Goku techniki Godly Strike? Merus, Whis, Beerus. Merus nawet jest, super. Może Whis, ja bym powiedział, że Whis. Merus raczej nie stawiał na trening Godly Strike, tylko na trening Ultra Instinctu, więc stawiam na Whisa. Jaka jest nazwa techniki, której Janemba użył przeciwko Vegecie? Hell's Edge, Dark Vortex, Demon Beam. Hell's Edge brzmi bardzo strasznie i mocarnie. Myślę, że to opcja numer 1. Mam nadzieję, że będzie pokazane, ile procent zdobyłem, nie będę musiał nic płacić. Kto jest pierwszą osobą, która użyła kosmicznego sztormu? Gaz. Gaz nawet jest? Kurde, to są postacie z sagi Granoli. No to jest taki świeżutki quiz niczym bułeczka świeżutka. Która postać była w stanie O, kamera mi się włączyła aż
Przepraszam, jeszcze wytrzymaj chwilkę, dobrze? Moja kamerka aż się przestraszyła, jak zobaczyła, że jakaś postać była w stanie absorbować strach. Ale villainów tutaj mamy, patrzcie. Majin Buu, Moro i Obuni, który miał syna ziemniaka. Moro, to była straszna postać, także chyba Moro, prawda? Kto nauczył Pan techniki płomienny strzał? Piccolo ją Dobra, nie zadawaj pytań. Jaka była nazwa planety, gdzie Merus trenował? Galactic Prison, New Sadala, Earth. Merus trenował? Jak powiedzieć, że nie czytałeś sagi Moro, jednocześnie nie mówiąc wprost, że nie czytałeś sagi Moro? Przedostatnie pytanie. Zapnijcie pasy, bo zaraz będzie mój wynik. Kto był pierwszą osobą, która użyła anielskiego promienia? O, mamy 3 aniołów, to jest zaskoczenie. Whis, Merus, Grand Priest. Podchwytliwe pytanie, bo Whis i Grand Priest nie mogą walczyć na serio, bo złamią swoją zasadę neutralności, więc Merus. Ostatnie pytanie, zaraz wyjdzie na to, jak dobrze znam Dragon Balla. Uwaga, ostatnim pytaniem jest, oczywiście chodzi o energię, która postać była w stanie tworzyć burze piaskowe z energii? Elek, Gas i Moro. Saga Sahary. Kurwa, ja ostatnio zastanawiałem się, jaką sagę by mogli zrobić. Saga Sahary, to już było, tylko mrugnąłem akurat. Moro, Gas i Elek. Moro. Dobra. Ile procent mam? Nie widziałem, mrygnęło mi tylko, że jest jakiś napis. I 69%! Lepiej niż kolega! Nice. To jest wynik po prostu nice. Nieźle, ale muszę więcej trenować. Jak Goku na początku. A, bo potem dostawał rzeczy za darmo. Racja. Potem już nie trenował, tylko dostawał rzeczy z dupy. Mogę ocenić ten quiz? Rate? Nie mogę? Ale mogę spróbować jeszcze raz. A, okej. To pierwszy guzik to była tylko podpucha. A i nie wiem, jakie są poprawne odpowiedzi. Okej, czyli muszę się sam dowiedzieć. Zostawicie lajka chociaż pod tym filmem? Jeden like pod tym filmem to jeden uratowany włos z mojej głowy, bo ten quiz to był autentycznie najgorszy quiz, jaki prawdopodobnie zrobię w życiu. Nie do tej pory, do końca mojego życia. Nie sądzę, żebym natrafił kiedykolwiek na gorszy quiz tyczący się Dragon Balla. Więc proszę was o ocenę pod tym filmem, proszę was o komentarz, dajcie znać, jak się bawiliście. Dzięki za oglądanie i dzięki kolego za podesłanie mi tego quizu. Dziana.